Dzień dobry. Powiększamy kolekcję latarek? Czemu nie? Dzisiaj na moim stole Frunite Katapult Mini V2. Coś bardzo ciekawego. Maleństwo, które przez wielkość lustra naprawdę potrafi daleko zaświecić. Zobaczmy, co tutaj mamy tradycyjnie w zestawie. Mamy przewód USB na USB-C. Mamy oczywiście smyczkę. To sobie od razu powyciągamy i pozakładamy. Mamy dwie uszczelki oraz gumkę, która również tutaj podnosi klasę wodooszczelności. Dobra, wkładamy sobie tutaj tą smyczkę, bo latarka nie jest duża, więc smyczka zdecydowanie się przyda. Przekładamy pętelka, cyk tutaj wkładamy i już latarka się nam nie wyrwie, tak? Tutaj mamy jeszcze taki dodatkowy element, przesuwamy. Faktycznie teraz słuchajcie, nawet mogę sobie to tak trzymać, później latarkę do ręki, a później mogę to zupełnie luźno zostawić, więc to się przydaje. No i oczywiście instrukcja, która również się mi przyda, żeby Wam przeczytać specyfikację, co też zawsze staram się robić. No i co? Zobaczmy sobie teraz na samą latarkę i widząc taką średnicę oraz zobaczcie, jak głęboko jest osadzona ta dioda, bo ona jest gdzieś w tym miejscu, to od razu daje do myślenia, że to zwiększa zdecydowanie i zasięg, i moc świecenia. Dobra, rozkręćmy sobie, zobaczymy, jakie tutaj mamy ogniwo tym razem. 1100 mAh, oznaczenie 18350, 3,7 V. Maleństwo, nie? No bo ta latarka ma być mała. No i oczywiście tutaj jest ta uszczelka, którą Wam pokazywałem. Skręcamy, włączamy i zaczyna nam tutaj świecić, tak? Tutaj oczywiście jest ta dioda, w tym momencie widzicie, o teraz może będzie widać, na niebiesko świecąca, czyli jest w pełni naładowana latarka. Wyłączymy, to zgaśnie. W trakcie ładowania możemy sobie zobaczyć, poczekajcie, wezmę tylko tutaj jakiś przewodzik USB, ładowarkę i zobaczymy, tak mi się wydaje, że wtedy również się te kolory tutaj zmieniają. No i tutaj jest ta gumka do ładowania na USB-C. Nie ma nic. Chyba że nie ładuje. Zaraz zobaczymy. Bo powiem Wam, że czasami się tutaj przydarzają takie też sytuacje, że ten przewód USB, który jest, USB-C, zaraz zobaczymy. A widzicie, jest na czerwono, jest. Więc ciekawe, czemu tutaj to nie weszło do końca może? No, to coś z tym przewodem jest, nie halo? Dobra, wkładamy jeszcze raz ten oryginalny kabel, przewód i dioda świeci się nam na czerwono, czyli w tym momencie latarka jest ładowana. Kiedy naładowane to zostanie do 100%, zmieni kolor na niebieski. Dobrze, to co? Możemy świecić, tak? No możemy świecić i tutaj tradycyjnie mówię zawsze, że nie wiem niestety jaki tryb jest włączony, ponieważ tutaj jest tylko jedna dioda. Przyciskamy i cyklicznie mamy low, medium, high. No i od razu sobie czytamy, czyli low 70 lumenów 6,6 godziny, tryb medium 160 lumenów 2,5 godziny, przepraszam 2,7 godziny i tryb high 331 lumenów 68 minut. No i mamy jeszcze tryb turbo, który ma 1108 lumenów, schodzi to później do 358. Tak, czyli dwuklik, uwaga na oczy i to już daje naprawdę tutaj czadu. I słuchajcie, ta latarka świeci na ponad
pół kilometra, bo dokładnie na 515 metrów i to jest właśnie zasługa takiego dużego lustra i również to, że jest to polerowane. Jeśli chodzi o diodę, mamy tutaj pigułę, tak zwaną diodę, czyli SFT40. I co jeszcze? Oczywiście całość jest wykonana z aluminium, więc jak rzucicie, raczej nic się z tym nie stanie. Do 1,5 metra raczej wszelkie upadki powinno przeżyć. I mamy również tutaj IPX8, więc do 2 metrów możemy to zanurzać w cieczy. Czy coś jeszcze mamy? Oczywiście, mamy również tryb świetlika, czyli długie przyciśnięcie na wyłączonej latarce i świetlik się nam pojawił. I to jest znowu tryb, który naprawdę czasami się przydaje, bo tak zostawiona latarka gdzieś skierowana na przykład na drogę, spokojnie ją zobaczycie, jest bardzo daleka. Mamy tutaj tylko 0,6 lumena, co pozwoli na 85 godzin. I mamy również tryb stroboskopowy, to tutaj jeszcze bardziej uważacie na oczy. 3 klik i atakuje nam tutaj stroboskop. Wyłączę. 331 lumenów, 73 minuty. I jeszcze ta dioda, o której tutaj wspomniałem, czyli tryb niebieski, to jest 21 do 100% naładowany akumulator. Tryb różowy od 11 do 20% i dioda czerwona od 1 do 10%. Teraz słuchajcie, idziemy w takim razie na ulicę, tam poświecimy, bo staram się w tym samym miejscu to pokazywać, żebyście mieli możliwość odniesienia się do innych latarek. A ja dziękuję oczywiście za uwagę. Link tradycyjnie do tych latarek zostawię Wam w opisie. I taki oto mały szperacz, słuchajcie, mogę spokojnie tą kamerę oślepić, bo tutaj jest niesamowita moc w tym małym potworku. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym filmie. Cześć! To co? Nagrywamy testowanie. 22 i kurczę, nadal jasno, można powiedzieć. Dobra, świecimy w takim razie. Tryb pierwszy, jak zawsze nie wiadomo jaki. No, jest SATI. Przyciskamy. Czyli to jest ten najsłabszy tryb. No i widzicie, że już tutaj te jakieś niecałe 50 metrów i można obserwować. Lecimy tryb drugi. I to już jest sporo światła. Sporo światła. Zobaczmy tam. I tryb trzeci. I tu już nam pokazuje mocnie ten szperacz. Tak, weźmy sobie tutaj. No i co? Tryb turbo, tak? I to jest potęga, słuchajcie. Tak mała latareczka, a daje to po prostu czadu nieprzeciętnie, nieprzeciętnie. Trudno uwierzyć aż, nie? Ja się ciągle dziwię, jak ta technika idzie do przodu. Niesamowita ilość światła. No kurde, no mały szperacz w ręce się mieści, a światła jest ogromna ilość. Dobra, wyłączamy. I teraz jeszcze Firefly, tak? No i zobaczcie, znowu, poprzez to, że ten reflektor jest dosyć spory, to nawet ten najsłabszy tryb jest już naprawdę dobrze widoczny. No i uwaga na oczy teraz. Tryb stroboskopowy. No i tutaj również daje ostro czadu. Wyłączamy, włączamy. Sati, chodź. Chodź tutaj, chodź. No chodź. Ona zawsze ze mną.
na wszystkie testy latarkowe chodzi. Nie, Sati? Nie chcę jej tutaj oślepiać. Dobra, dziękuję w takim razie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Ależ to daje. Niesamowicie, czadu. Dobra, do zobaczenia.